Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj mój mąż pokaże, jak upiec bagietki pszenne. Takie jak ze sklepu, a nawet lepsze. Żeby upiec bagietki, potrzebujemy zrobić zaczyn. A zaczyn robimy z 7 g drożdży świeżych, 70 ml wody, 1 łyżeczki cukru i 1 łyżki mąki pszennej. Do miski wkruszamy sobie 7 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki pszennej. Zalewamy wszystko 70 ml wody ciepłej, czyli 30-35 stopni Celsjusza. Wszystko ze sobą dobrze mieszamy, żeby się połączyło. Przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce, żeby drożdże zaczęły pracować. Po 15 minutach będziemy robić ciasto, a do ciasta potrzebujemy 230 g mąki pszennej tortowej, 100 ml wody i pół łyżeczki soli. A dodatkowo do zrobienia całych bagietek potrzebujemy jeszcze miseczkę z wodą i mąkę do podsypywania. Tak jak mówiłam, po 15 minutach, kiedy drożdże ładnie pracują, ściągamy folię spożywczą albo ściereczkę. Dolewamy 100 ml ciepłej wody, tak jak mówiłam poprzednio 30-35 stopni Celsjusza. Dosypujemy 230 g mąki pszennej tortowej, pół łyżeczki soli, bierzemy łyżkę w dłoń i ciasto mieszamy przez 2 minuty. W trakcie mieszania, jak Państwo widzą, ciasto zmienia konsystencję. Tak jak tu Państwo widzą, myśmy zmienili miseczkę, podsypaliśmy ją mąką i przekładamy ciasto do miseczki. Państwo nie muszą tego robić, duża miska po prostu nie mieści nam się do lodówki, dlatego że to ciasto musimy przykryć folią spożywczą i włożyć do lodówki na 30 minut. A duża miska nam się po prostu nie zmieściła. Po 30 minutach ciasto wyjmujemy z lodówki i zabieramy się za pierwsze składanie. Własne paluszki moczymy w wodzie i zagarniamy ciasto od spodu. Zagarniamy od spodu, naciągamy bok do góry. Zagarniamy od spodu i bok do góry. Robimy tak z 4 stron. A następnie możemy sobie trochę ciastem porzucać. Właściwie to tak 10 razy, czyli bierzemy za jeden bok, rzucamy do miski i naciągamy ten bok na górę. I znowu za drugi bok do góry rzucamy i naciągamy na wierzch ciasta. I tak 10 razy. Po 10 razach rzucania miseczkę przykrywamy folią spożywczą i ponownie wkładamy ciasto do lodówki na 30 minut. Po 30 minutach wyjmujemy ciasto z lodówki, zdejmujemy folię spożywczą i powtarzamy wszystkie elementy z procesu pierwszego. Czyli moczymy paluszki, wkładamy pod spód, naciągamy ciasto pod spodu na wierzch z 4 stron. Następnie 10 razy naciągając ciasto rzucamy w miseczkę do środka i naciągamy boki na górę.
Po 10 razach rzucania miseczkę przykrywamy folią spożywczą i ponownie wkładamy ciasto do lodówki na 30 minut. Ten proces powtarzamy łącznie 3 razy. I po zakończeniu trzeciego procesu przykrywamy ponownie ciasto folią spożywczą, ale zostawiamy je teraz na 1,5 godziny w ciepłym miejscu. I dopiero po tym czasie wkładamy ciasto na 12 godzin do lodówki. Po 12 godzinach wyjmujemy ciasto z lodówki. Obsypujemy wierzch ciasta mąką, ale robimy to przez sitko. Szpatułką albo jakimś innym narzędziem oddzielamy boki ciasta od miski. Obsypujemy blat, na który będziemy wykładać nasze ciasto. Obracamy miskę z ciastem i pozwalamy mu samo spaść. Nie wyjmujemy go, ono musi samo opaść z tej miski. Ok, ciasto samo odeszło od miski. Teraz zajmujemy się formowaniem bagietek. Przez środek ciasta robimy sobie ścieżkę z mąki i będziemy tą szpatułką wcześniejszą przecinać ciasto na pół. Będziemy formować jedną połówkę na razie. Jeden bok ciasta naciągamy w pół. Robimy to samo z drugim bokiem ciasta. Obracamy, zawijamy znowu jeden bok ciasta w pół i rolujemy ciasto. Jedna część jest pierwotnie zwinięta, teraz robimy to samo z drugą. Wstępnie zrolowane bagietki przykrywamy folią spożywczą i zostawiamy na 30 minut. Po tym czasie zdejmujemy folię, odkładamy na razie jedną część ciasta i będziemy zajmować się drugim. Delikatnie rozciągamy, delikatnie spłaszczamy, żeby nie pozbyć się tego powietrza ze środku. I ten dłuższy bok, który tu Państwo widzą, zawijamy jeden z nich do środka. Powolutku, pomagając sobie mąką, żeby się paluszki nie kleiły. Leciutko doklepujemy, żeby się złączyło jedno z drugim. I to samo musimy zrobić z drugim długim bokiem. Czyli zwinąć do środka. Lekko doklepujemy, żeby boki się skleiły. Obracamy ciasto i z powrotem pierwszy bok długi zawijamy do środka. Teraz spodem dłoni umaczanym w mące będziemy przyklepywać delikatnie, łącząc spojenie.
a następnie będziemy rolować nasze bagietki. Obsypmy sobie je lekko mąką, żeby się aż tak nie kleiły. Rolować i będziemy to rolować na długość około 29 cm, czyli właściwie długość naszej blaszki do pieczenia. Jedna forma bagietki przygotowana, więc przekładamy ją na blaszkę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia, jak tu Państwo widzą. Mniej więcej na środku. To samo robimy z drugą, bo w międzyczasie żeśmy sobie ją przygotowali. Między bagietkami ten papier do pieczenia robimy w taką fałdkę, oddzielając jedną bagietkę od drugiej. I ciasto przykrywamy ściereczką, zostawiając na 30 minut. A po 30 minutach blaszka ląduje w lodówce na kolejne 30 minut. No dużo będzie tego przykrywania i wkładania do lodówki. Po 30 minutach blaszkę wyjmujemy z lodówki. Przy pomocy sitka znowu oprószamy bagietki mąką. Leciutko rozcieramy mąkę, usuwając nadmiar jej z góry. I bierzemy ostre narzędzie, nóż albo żyletkę i nacinamy bagietki, nieupieczone bagietki jeszcze, wzdłuż. Tak jak Państwo tu widzą, po skosie. Teraz jeszcze lekko przechylając pod skos nasz nóż, ewentualnie żyletkę, pogłębiamy nacięcie właśnie pod skosem. I blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 240 stopni Celsjusza. Wierzch przykrywamy kolejnym papierem do pieczenia i atomizerem oprószamy wodą, tak ze 20 razy. W ten sposób bagietki pieczemy przez 10 minut, używając grzałek góra i dół. Po tym czasie zdejmujemy papier do pieczenia, zmniejszamy temperaturę do 200 stopni Celsjusza i pieczemy przez kolejne 20-25 minut. Nasze bagietki po upieczeniu wyglądają w ten sposób. Wyjmujemy je z piekarnika, przekładamy na kratkę do studzenia. Studzimy, a proszę mi uwierzyć, proszę Państwa, że po wystudzeniu zniknęły w mgnienie oka. Zapewniam, że są dużo lepsze i zdrowsze niż ze sklepu, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.